Halo? Wirtembergia? No przy źródle Dunaju, a gdzie? Jak to są 3 źródła Dunaju? Ja wiem, że Wisła ma 2 źródła, nie bądź taka mądra. No jest Donau w nazwie. Oj, widzę, że się nie dogadamy. Zadzwonię do Badenii. Miejsce, z którego dzwoniliśmy, uznane jest za oficjalne źródło Dunaju. Znajduje się w pięknie ocembrowanej i ozdobionej rzeźbami sadzawce w Donaueschingen, tuż obok wciąż aktualnej siedziby rodu Fürstenberg. Z tymi źródłami jest pewna komplikacja, ale znane z architektury Art Deco i piwa miasto ma prawo promować się jako początek Dunaju. The source here in Donaueschingen was recognized in former times since Roman times, when the Roman Emperor Tiberius was coming here to visit the source, and still today it's a mythological place for all the people alongside the Danube that come here and worship the source, like throwing flowers in it, because it's important. They live alongside the river, and here it's the starting place and the beginning of this important river for Europe. W dzisiejszym odcinku, czyli drugiej części podróży przez Badenię Wirtembergię, od źródeł Dunaju ruszymy w górę szczytów, które dają mu życie, czyli mistycznego i tajemniczego Schwarzwaldu, ale też do słonecznych winnic Badenii już w Dolinie Renu oraz słynnego miasta Heidelberg, zaliczanego do miast marzeń. I za chwilę muzyka w miejscu, gdzie łączą się wody Brig, Brigach i Dunaj pojawia się na mapie po raz pierwszy. Oficjalnie rozpoczniemy drugi odcinek tej trasy. Halo Badenia? No jestem. Tak. Wycieka spod pomnika Czubaki. To znaczy starszego mężczyzny z brodą. Jak to jeszcze dalej jest kolejny? Rzeka Berg. A, tamta jest Berg. Ach. Źródło Brig leży na wysokości ponad 1000 metrów. Uznajemy je jako wystarczające do filmu, bo dosłownie 300 metrów stąd strumienie spływają już do Renu i Morza Północnego. To najważniejszy wodooddział Europy. Jest znacznie chłodniej, surowiej, zielenie są ciemniejsze, mgły jest więcej i stara kamienna kapliczka na skraju lasu. Klimat dokładnie taki, jaki sobie przypisaliśmy do Schwarzwaldu. Musi to pięknie wyglądać zimą, taki obrazek jak z kalendarzy świątecznych. Kiedyś na szczytach tego pasma roztoczały się ogromne czapy lodowców, takie jak dziś w Norwegii. Dziś z tych polodowcowych pól woda spływa ogromnymi kaskadami do głębokich dolin. W jednej z nich schowało się miasteczko Triberg, a w nim, oprócz zagłębia drewnianych zegarów z kukułką, rytm wyznacza szum najwyższego wodospadu w Niemczech. To jedna z najbardziej znanych atrakcji Schwarzwaldu. Co roku odwiedza ją około 1 miliona turystów. Wilgotne igliwie, żywica sosny, rzeczna bryza, mech. Jak widzicie, ale niestety nie czujecie, to Schwarzwald w miniaturze. Wspomniane kukułki czy też zegarki z nimi w Tribergu są po prostu wszędzie. Prędzej one was znajdą niż wy je. Niektóre cudeńka, wyobraźcie sobie, kosztują ponad 1000, a nawet 2000 euro. Oli jest zegarmistrzem od lat 30. Jak mówi, w całym Schwarzwaldzie zostało ich ponad 100. I do tego jeszcze szynka, torcik i mamy komplet. A może niekoniecznie razem.
Tam natomiast znajduje się największy zegar z kukułką na świecie. Podobno można nawet do niego wejść, więc chodźmy. Być może kojarzycie to ujęcie i być może nawet z jednego z naszych filmów, ale w tym przypadku mamy największy zegar z kukułką na świecie, do którego można wejść. Ale to wcale nie dziwi, bo ta część Niemiec, czyli Schwarzwald, ona słynie z takich wyrobów, na przykład z wiśnią, z rękodzieła, z pielęgnowania tradycji ludowej, ze strojów ludowych. I to wszystko najlepiej jest zobaczyć w jednym ze skansenów, na przykład w tym w Gutach. Ktoś tu świeżo zrobił pranie w tradycyjnym stylu. Wiecie co? W końcu dowiedzieliśmy się, dlaczego te domy w Schwarzwaldzie są tak gigantyczne. W tych domach, chyba największe jakie widzieliśmy w historii, w tych domach mieściło się wszystko. Izby, co ciekawe, położone jakby w zewnętrznej części tych domów. W środku znajdowały się stajnie i stodoły, na dole kuchnie i na górze jeszcze jakby spichlerz. Jednocześnie dachy te czterospadowe, takie olbrzymie, miały powodować, żeby dużo szybciej i łatwiej opadał śnieg, no bo przecież Schwarzwald to pasmo górskie. Jest tutaj dużo miejscowości powyżej 800 położonych, a nawet 1000 metrów nad poziomem morza. I jeszcze dowiedzieliśmy się, że te słynne szwarcwaldzkie kapelusze nie symbolizują wiśni. Wiśnie to zostawiamy tylko i wyłącznie dla torcika szwarcwaldzkiego. Po prostu czerwone kulki oznaczały, że kobieta jest panną, a czarne, że już jest zajęta i raczej niedostępna. Dobrze, zostańmy na chwilę jeszcze przy architekturze, potem oddamy znów czas naturze. Przed wami Schiltach w sercu Schwarzwaldu. Powiedzmy sobie uczciwie, jak się dużo podróżuje po Niemczech, to takie miasteczka z pruskim murem czy z Szachulcem po raz 7. czy 8. już nie robią wielkiego wrażenia, być może, ale nie. I tutaj też jest inaczej. Ten plac centralny i cała część miasteczka jest tak kaskadowo ułożona. Pierwszy raz tak widzimy. Jeśli ktoś przegapi ten fragment, to nie musi się martwić, bo szachulec o różnych kolorach, czy też Fachwerkhaus pojawi się jeszcze kilka razy. W przypadku tej miejscowości źródłem bogactwa było drewno spławiane aż do Renu i Strasburga, a potem do rosnących w siłę Niderlandów. A w przypadku tego Alpirsbach może piwo. Klasztor, jaki to często bywa w takim przypadku ośrodek browarnictwa. Browar klasztorny jako profanum można zaliczyć wraz z wycieczką po uprzednim zanurzeniu się w sakrum, w murach średniowiecznego w kilku miejscach romańskiego opactwa, jednego z kilku najcenniejszych w południowych Niemczech. Przy tej okazji warto sobie powiedzieć, że Niemcy bardzo pilnują prawa budowlanego, konserwatorskiego, ale tak naprawdę na 100%. Nie tyle, że nie można sobie powiesić jakichś reklam czy wszystkiego na swoim budynku, kamienicy, nie można wymienić okna na żadne inne, tylko takie właśnie sześciokomorowe. Jest to mega tutaj pilnowane, ale też dlatego, żeby utrzymać spójność i taką autentyczność tych miast, zwłaszcza w takiej architekturze. Te słowa wypowiadam już w Gengenbach, już w dole rzeki Kinzig, gdzie flisacy kończyli ciężką pracę ze spławem drewna i odpoczywali w knajpach. Pytanie brzmi, czy na piwie, czy na winie, z których okolice słynie. Ba, nawet niektóre budynki we wrześniu pachną drewnem zmieszanym ze słodyczą dojrzałych gron, które je oplatają. Tak się składa, że właśnie zaczynają się zbiory, powstaje młode wino, zaczyn, rolnicy zjeżdżają się do skupów i winiarni z pierwszymi wózkami. No i jeszcze jedna
informacja, każdego dnia inny rodzaj winogron tutaj przyjeżdża. The typical grape variety is here in this factory. The traditional is the Müller-Thurgau, the Riesling and Burgunder. To była jedna z najlepszych, najlepiej zorganizowanych i najsprawniej funkcjonujących spółdzielni winiarskich w Badenii. A my jesteśmy w obszarze, który posiada specyficzny mikroklimat, oświetlany jest od południowego zachodu promieniami słonecznymi, a także chroniony od wiatrów zachodnich dzięki górom Vogezom. Ciągnie się on wzdłuż doliny i jest to trzeci pod względem wielkości obszar winiarski w Niemczech. Tych winnic jest tutaj około 15 000 hektarów. A nie jest żadną tajemnicą, że jednymi z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych szlaków wędrownych są te we wrześniu zahaczające o winnice właśnie. Tak jak Ania mówiła, ten obszar winny jest bardzo duży, bardzo długi i wzdłuż niego biegnie też droga zwana Badeńską Drogą Winną. Ale że pogoda nie jest dzisiaj jakoś super słoneczna, podzieliliśmy sobie trasę na dwie części. W pierwszej, owszem, udamy się wzdłuż tej drogi, ale w drugiej pokażemy wam najwyższe partie północnego Schwarzwaldu i piękne jezioro. Aż trudno sobie wyobrazić, że w zaledwie pół godziny z ciepłych, słonecznych wzgórz blisko granic z Francją przenosimy się znów wśród zupełnie inne odcienie zieleni. Zimno jest. Jak? Zimno. A na jakiej jesteśmy wysokości? No już ponad 1000 metrów. Schwarzwald-Hochstrasse, czyli wielka trasa szwarcwaldzka, która prowadzi do Baden-Baden, ale prowadzi przez fantastyczne miejsca na tym Schwarzwaldzie. Jeśli interesuje się ktoś geografią, a wiemy, że jest wśród naszych widzów sporo, wtedy zrozumie, że Schwarzwald jest wyjątkowym pasmem górskim, bo ma on w sobie mnóstwo jezior polodowcowych, takich jak właśnie widoczne tutaj Mamelsee, na zaskakująco niskich wysokościach. Możecie je spotkać nie tylko na wysokości 1000 metrów, tak jak tutaj około, ale nawet 900 czy nawet 800 metrów, czyli jeszcze niżej niż w Szumawie. Było spowodowane to tym, że tutaj lodowiec pokrywał Schwarzwald taką dużą czapą lodowcową, tak jak dzisiaj na przykład w Norwegii. Ale dzięki temu możemy po prostu sobie jechać samochodem po terenach, które kiedyś właśnie przykrywał lodowiec, a nie jak zazwyczaj w górach czy w Tatrach do takich cyrków lodowcowych trzeba dość długim szlakiem dojść. Legendy i mity szwarcwaldzkie, między innymi o tym jeziorze, zdobią spektakularny Kurhaus we wspomnianym już Baden-Baden. A czegoż tam nie ma i cóż tam nie zdobi? W końcu to jeden z najsłynniejszych kurortów świata, rywalizujący latem z samym Paryżem. Baden w Badenii. Narodziło się nomen omen dzięki Francuzom właśnie. Z tej okazji premierowo, wyjątkowo i ekskluzywnie wchodzimy dla Was, dla siebie też, do secesyjnych wnętrz najpiękniejszego kasyna na świecie, gdy jest puste i czeka dopiero na gości żądnych sukcesu i zabawy. Jeśli chcecie poczuć klimat jak z Casino Royale, no to możecie wykupić wycieczkę i zwiedzać ten przepiękny obiekt, gdzie aż kipi od secesji, a jak się wczytacie, kto tutaj bywał, no to rzeczywiście kipi od koronowanych głów arystokracji, koniec XIX, początek XX wieku oraz najważniejszych polityków w wieku XX i XXI. Całkiem niedawno była tu duża konferencja i prezydenci wielu krajów, w tym Barack Obama, również przebywali tu przez 2-3 dni. Czy grali? Nie wiadomo. Ktoś z Was może pomyśleć, że to miejsce niepasujące do nas,
Wszystko zależy od oczekiwań i upodobań. Architektura Baden to jedno, ale możliwości wędrówek wokół to drugie. Dla ambitnych jeden z najpiękniejszych szlaków Niemiec, Panoramaweg, zawiedzie nas do ruin zamku wiszącego nad miastem i skalnego miasta. Dla romantycznych spacer jedną z najpiękniejszych parkowych alei Europy, sławetnej Alei Lichtenthaler, liniowego parku w stylu angielskim, którą dotrzeć możemy m.in. do ogrodu daliowego obok domu Brahmsa, aż nie możemy sobie wyobrazić, jak pięknie musi tu być wczesnym październikiem właśnie. Dla żądnych wrażeń i widoków wjazd najbardziej stromą kolejką linowo-terenową Europy na szczyt Merkur, z którego przy dobrej pogodzie widać naprawdę wiele. Cały środkowy Schwarzwald, Vogezy oraz coś niezwykle intrygującego, połyskującą złotem wstęgę. Tak, to Ren. A to jeszcze nie wszystko, bo na koniec podróży trafi nam się równie wyjątkowe miasto. Tak wyglądał zamek w Heidelbergu i miasto, zanim zostało zniszczone i splądrowane, uwaga, przez miłujących pokój Francuzów w wojnie o tron Palatynatu. Deszcz w Heidelbergu na przywitanie z konieczności chowa nas w Muzeum Historii, gdzie w dniu, w którym w Anglii na tron wstąpił Karol III, ukazał nam się Karol II, ale Wittelsbach i jego spuścizna oraz szkocka żona Elżbieta Stuart. Przypadek? Ponieważ mieliśmy Schwarzwald, więc, czyli wiśnie, torcik, bez zająknięcia i oskarżenia o trywializm możemy użyć takiej oto wisienki na torcie, a będzie nią Heidelberg, czyli miasto bardzo znane, nie tylko w samych Niemczech, ale też w Europie, być może na świecie. Skąd więc fenomen Heidelbergu i jego rozpoznawalność, pomijając oczywiście fakt istnienia tego jednego z najpiękniejszych podobno mostów w Niemczech? Mam nadzieję, że słońce nam dopisze, bo idziemy na ścieżkę filozofów, a stamtąd rozpościera się piękny widok na miasto. To miasto rodzi wiele zaskoczeń i pytań. Czy wiedzieliście o tym, że w Heidelbergu założono pierwszy uniwersytet na ziemiach niemieckich? Może kiedykolwiek słyszeliście, że studiowało tu wielu znanych ludzi, również Polaków, chociażby XIX-wieczny poeta i dramatopisarz Adam Asnyk? Być może mieszkańcy Górnego Śląska będą kojarzyć gliwiczanina Oskara Troplowica, wynalazcę kremu Nivea, którego alma mater umiejscowiła też właśnie tu. Heidelberg był stolicą Palatynatu Reńskiego i ośrodkiem protestantyzmu w czasach reformacji, ale także romantyzmu w czasach romantyzmu. Patrząc na ten kamienny, gotycko-renesansowy zamek, a także na ciągnące się u jego stóp zabudowania Starego Miasta, to mam pewne skojarzenia. Skojarzenia z niedawno odwiedzonym Edynburgiem. Ale tylko pewne skojarzenia. No nie aż takie, żeby nazwać Heidelberg Edynburgiem Południa. Następnego dnia o poranku zaglądamy do zamczyska, który w swojej kategorii jest jednym z największych na świecie. W jego murach utworzono Muzeum Farmacji, kryje się też największa beczka na wino na świecie. Elektorzy Palatynatu pełnili istotną rolę w wyborze króla, a później cesarza Niemiec. Sława i ranga Heidelbergu kusiła wielu, w tym właśnie Francuzów, którzy najczęściej najeżdżali te okolice. Ten dzień był wybitnie jesienny, pierwszy taki w tym roku. Jednakże nawet filozofom zapewne nie śniło się, że z tarasów zamkowych można mieć Heidelberg z zamkiem i z mostem praktycznie cały dla siebie. Rzeka Neckar, która dumnie płynie przez miasto, ma źródła tuż obok Donaueschingen, gdzie zaczynaliśmy. Mamy okazję przyjrzeć się jej jeszcze bliżej, przenosząc się na sam koniec podróży w okolice Bad Wimpfen i zamku Horneck. Z zamku, zwanego potocznie Zamkiem Orła, choć z sępem w kadrze,
widzimy daleko zarys warowni, która co ciekawe była jedną z 3 obok Malborka i Królewca siedzib zakonu krzyżackiego. Można w nim zanocować. Celem samym w sobie jednak tutaj jest Bad Wimpfen, z którego droga do Polski wydaje się już prosta i szybka. Miasto nie dość, że zachowane jest w taki sposób, iż otoczone jest murami obronnymi, ówczesnymi, w całości prawie, to kryje w sobie mnóstwo architektury średniowiecznej, upstrzonej czy też ubogaconej pruskim murem i szachulcem. Nie ma wielu aż takich miast z taką tkanką architektoniczną, tak gęstą i bogatą. Niezwykłe jest to, że miejscowość została założona na dawnym rzymskim forcie. Dziś w tym miejscu stoi romańsko-gotycka bazylika i klasztor. Ale w miasteczku na wzgórzu nad rzeką oprócz przepięknej i przecudnej architektury zachował się fragment staroromańskiego pałacu cesarskiego. Pierwsi cesarze rzymscy narodu niemieckiego zakładali takie pałace w wielu miejscach, nie ustanawiając jednej głównej stolicy. Tak się składa, że rycerze z zamku Gutenberg z kolei również, jak widać, preferowali barwy podobne albo wręcz te same, co barwy Górnego Śląska, czyli to już drugi przypadek w tej podróży. No i właśnie z wieży tego zamku, z pięknymi widokami na dolinę rzeki Neckar, żegnamy się z Wami, a także kończymy naszą opowieść o Badenii-Wirtembergii. Ale jak tak spoglądamy na rzekę Neckar i widzimy, że jest tutaj szlak zamków, ale też rzeka płynie przez Odenwald, trafia trochę do Hesji, to od razu nam się otwiera chęć na następny odcinek dotyczący albo Doliny Renu, albo właśnie Hesji. Wiemy, że lubicie również nasze odcinki z Niemiec. Pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy mieszkają na terenie Niemiec. Myślę, że jeszcze się spotkamy w podobnych okolicznościach. Cześć. Cześć.